zrealizowanym przez nas jakiś czas temu filmie o żywieniu papug wspomnieliśmy, że nie wolno naszym pierzastym przyjaciołom podawać awokado. Nie rozwijaliśmy tego wątku, bo to temat obszerny i zdecydowaliśmy, że zrobimy o nim osobny film. Troszkę czasu się zeszło, ale w końcu jest. Awokado, jak zapewne Państwo wiecie, to owoc, nie warzywo, występujący w licznych gatunkach, a poza tym odmianach hodowlanych. Kształty tego owocu są bardzo różne, różne są też wielkości i kolory. Ale do rzeczy. Dowiedziono, że kora i liście drzewa awokado, a także jego skórka i pestka zawiera substancje, które mogą być szkodliwe, a nawet śmiertelne dla wielu gatunków zwierząt, takich jak konie, bydło, króliki, świnki morskie, papugi, a nawet dla ryb. A co z samym miąższem owocu? Otóż miąższ może być toksyczny dla ptaków, a Amerykańskie Stowarzyszenie Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt umieściło go na liście produktów toksycznych dla koni. Jak to więc możliwe, że ten tak lubiany i znany ze swoich prozdrowotnych wobec ludzi właściwości owoc może być szkodliwy dla zwierząt? Szczury nakarmione pestkami awokado wcale nie miały się dobrze. Ale my nie jesteśmy szczurami. No i kto z nas jadłby pestki awokado? Ale nie byłbym tego taki pewien. Chyba jednak ludzie je jedzą. W internecie pełno jest przecież filmików o tym, jak wykorzystać pestki awokado i w których zachwala się ich prozdrowotne właściwości. W tej sytuacji zasadnym wydaje się zadanie pytania, czy jeśli owoc ten może zabić zwierzęta, to jest on zupełnie bezpieczny dla nas ludzi. Od dawna już wiedziano, że bydło mleczne po zjedzeniu liści awokado cierpiało na stany zapalne, gruczołów sutkowych i bezmleczność. Aby to wyjaśnić, w 1975 roku przeprowadzono badania nad wpływem liści awokado na mleczne kozy i odkryto, że drzewa awokado produkują toksyczną substancję, którą nazwano persin. Odkryto także, że może ona doprowadzić do martwicy serca u bydła. Zdarzało się też, że konie, które na pastwisku zjadły liście awokado, dostawały kolki, która nieleczona również kończyła się zawałem serca. Ale ptaki są szczególnie wrażliwe na tę substancję. Co prawda drób w mniejszym stopniu niż ptaki egzotyczne, kanarki czy papugi. A toksyczne są dla nich nie tylko liście, gałęzie, kora i pestki rośliny, ale także miąższ. Nie należy więc konstruować papugom żerdzi z gałęzi awokado, czy lokalizować wolier z ptakami pod drzewami awokado z uwagi na spadające liście. Ale w naszej strefie klimatycznej raczej to się nie zdarzy. Musimy jednak trzymać papugi z daleka od takich choćby roślin doniczkowych, jak ta tutaj, wyhodowanych z pestek awokado. No i od naszego guacamole. Zaobserwowano przypadki kliniczne papug, u których po spożyciu owocu awokado spowodował on niewydolność krążeniową i oddechową, co doprowadziło do nagłej śmierci. Badania przeprowadzone na papuszkach falistych dowiodły, że spożycie 1 grama owocu awokado wywołało rozdrażnienie i nastroszenie piór, a 8,7 grama doprowadziło do śmierci w ciągu 48 godzin. Jeśli zauważymy, że nasza papuga zjadła awokado, lepiej nie czekać na wystąpienie objawów, lecz jak najszybciej udać się do weterynarza. U ptaków bardzo szybko ulegają uszkodzeniu nerki i wątroba. Płyny zbierają się wokół serca i płuc i następuje zawał. Co prawda śmiertelna dawka jest równa około 1/4 masy ciała papuszki falistej. Wcale więc się nie dziwię, że jeśli papuszka falista ważąca 30-40 gramów zje blisko 9 gramów owocu awokado, to może to dla niej się skończyć tragicznie. Gdybym na przykład ja zjadł ponad 20 kg tego owocu, to prawdopodobnie moje samopoczucie również znacznie odbiegałoby od normy. Choć odnotowano przypadki padłych na zawał serca psów po spożyciu awokado, to psy i koty zdają się być na nie bardziej odporne niż inne gatunki zwierząt. Nie powinny jednak spożywać tego owocu w większych ilościach. Zdarzały się bowiem u nich problemy żołądkowe, a nawet zapalenie trzustki z powodu spożycia zbyt dużej ilości tłuszczy zawartych w awokado. No dobrze, ale co z ludźmi? Oprócz poprawy krążenia krwi i obniżenia cholesterolu, odnotowano też zmniejszenie ryzyka zachorowań na raka prostaty u mężczyzn, którzy spożywali więcej niż 1/3 awokado dziennie. Również badania pozaustrojowe nad wpływem persinu na komórki nowotworowe ludzkiego gruczołu piersiowego dały obiecujące rezultaty. Może więc będzie kiedyś wykorzystany do chemioterapii. No ale zaraz. Skoro persin atakuje również zdrowe komórki gruczołów mlekowych u zwierząt, to mógłby też uszkodzić ludzkie zdrowe komórki. No i właśnie w 2010 roku
otrzymaliśmy odpowiedź. To ocena toksyczności persinu na nasze chromosomy w ludzkich białych krwinkach. Okazało się, że wystarczy kapnąć na nie odrobinę ekstraktu z awokado, a nawet połowa z nich jest uszkodzona. Wniosek z badania? Awokado może potencjalnie uszkadzać nasze geny. Ale dlaczego tylko potencjalnie? No bo to było badanie pozaustrojowe, w naczyniu laboratoryjnym. I były to komórki krwi. A przecież nie wstrzykujemy sobie guacamole do żyły. Zanim dostanie się do naszego krwiobiegu, jest poddane działaniu kwasu żołądkowego, enzymów detoksykacyjnych wątroby i musi zostać wchłonięte przez jelita. Trochę chyba Państwu namieszałem w głowach, a zwłaszcza miłośnikom awokado. Tak do końca nie wiemy, jaki wpływ na nasze DNA ma spożywanie tych owoców. Uważam, że nasz układ pokarmowy w dostatecznym stopniu neutralizuje persin. A przecież ludzie od ponad 10 000 lat spożywają te owoce i ich walory smakowe, odżywcze i lecznicze zdecydowanie górują nad potencjalnymi możliwościami zatrucia się tymi właśnie owocami. Ale trzymajmy je z daleka od naszych pierzastych przyjaciół. Dbajmy o to, aby nasi pupile nie mieli do nich dostępu. W przypadku większych papug zawsze jest możliwość zastąpienia tego owocu różnymi gatunkami orzechów, które przecież posiadają duże ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych niezbędnych w papuziej diecie. Cześć! Cześć. Cześć.